Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczymy chleb turecki. Jest to chleb na drożdżach, więc będzie potrzebny nam zaczyn, a do zaczynu potrzebujemy 15 g drożdży świeżych, 200 ml ciepłej wody, 2 łyżek mąki pszennej i 1 łyżeczki cukru. Do miseczki kruszymy sobie drożdże, dosypujemy mąkę, cukier, zalewamy wodą. Temperatura optymalna dla drożdży to temperatura wody to 30-35 stopni Celsjusza. Wszystko ze sobą mieszamy do połączenia składników. Jak nam wszystko się połączy, przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 15 minut, żeby zaczyn zaczął pracować. A po 15 minutach szykujemy się do wyrabiania już ciasta. Będą nam potrzebne jeszcze 300 g mąki pszennej chlebowej typ 650 i 1 łyżeczka płaska soli. Bierzemy sobie większą miskę, wsypujemy mąkę, dosypujemy sól i przelewamy nasz zaczyn, który wcześniej przygotowaliśmy. Jeżeli Państwo robią chleb z drożdży suchych, to proponuję wejść na nasz przepis internetowy. Tam jest ilość tych drożdży oraz jak zrobić chleb z tych drożdży. A my wracamy do naszych czynności, mieszamy wszystko ze sobą, wstępnie łyżką. W trakcie mieszania nasze ciasto zmienia konsystencję. A po chwili odkładamy łyżkę, bierzemy sobie mąkę, oprószamy paluszki i teraz będziemy tymi paluszkami zagniatać ciasto. Ciasto przygotowujemy właściwie w misce, więc dlatego mówiłam, że potrzebna miska większa, nie używając do zagniatania wody ani oleju. Będziemy palce maczać w mące i ugniatać, rozciągać. W trakcie ugniatania, zagniatania, rozciągania to ciasto nam zacznie zmieniać konsystencję, tak jak Państwo tu widzą. Podbieramy znowu, rozciągamy, uwalniamy gluten. Jak już stwierdzimy, że nasze ciasto jest dobrze wyrobione i nasze rączki popracowały, zostawiamy to ciasto w misce. Ono nadal jest klejące. Jak szybko dodawamy paluszki, to nie widać, ale jak wolno, to ciasto się nadal klei do paluszków. Tak ma być. Przykrywamy folią spożywczą albo ściereczką i odstawiamy na 2 godziny do wyrośnięcia. Nam pięknie ciasto wyrasta, jak Państwo widzą. I po 2 godzinach możemy kontynuować pracę. Zdejmujemy folię albo ściereczkę, bierzemy powtórnie mąkę i odrywamy ciasto od brzegów naszej miski. Maczamy w mące, odrywamy. Jak już oderwiemy, znowu maczamy nie tylko paluszki, ale również ręce w mące. Oprószamy mąką delikatnie ciasto i staramy się wyjąć to ciasto z miski. Po wyjęciu możemy sobie tak podwinąć pod spód, tworząc ładną taką kuleczkę. Tak jak już uformujemy kuleczkę, przekładamy ją na blachę z piekarnika, którą wyłożyliśmy papierem do pieczenia i wysmarowaliśmy olejem. Wykładamy sobie na środek, znowu moczymy paluszki i dłonie w mące i zaczynamy rozciąganie ciasta. Nie wałkiem, nie czymś innym, ale paluszkami. Pracują ręce, pracują paluszki i rozciągamy w kółeczko. Coraz większy okrąg formując, coraz większy. Czynność podobna do robienia pizzy, więc ci, co robią z Państwa pizzę, to nie będą mieli problemu. U nas ten okrąg jest już maksymalnie duży, rozciągnięty.
Takie ciasto przykrywamy znowu ściereczką i zostawiamy na 15-30 minut do podwojenia objętości. W międzyczasie, jak ciasto nam wyrasta, musimy sobie przygotować jeszcze coś, czym będziemy smarować nasze ciasto. Jedno żółtko i wodę lub mleko. Jedno żółtko zalewamy odrobiną wody, tak na oko, około 10 ml. Trzepaczką rozbełtajmy wszystko. Dokładnie, a jak już rozbełtamy i minie około 20-30 minut, kiedy to ciasto nam podwajało objętość, ściągamy ściereczkę. Tak wygląda to ciasto w naszym przypadku. Będziemy teraz maczać paluszki w tej mieszaninie i tworzyć taki rant. Starajmy się te paluszki szybko wyjmować, bo tak jak Państwo na początku widzieli, demonstrowaliśmy, jak się wolno wkłada, to one się po prostu kleją i to ciasto nam podskakuje do góry. Natomiast technika szybkiego wkładania i wyjmowania paluszków pozwala nam efektywnie, szybko, bez klejenia zrobić piękny rant dookoła. Panie, które mają dłuższe paznokcie, będą musiały prosić o pomoc mężów, ponieważ paznokcie utkną w cieście. Jak sobie zrobimy już ten rant dookoła, dalej maczając cały czas paluszki w tej mieszaninie, będziemy robić teraz paski. Najpierw w jedną stronę. Proszę zachować w miarę równe odstępy, wtedy ten wzór wyjdzie nam bardzo ładny z góry. To naprawdę sprawnie idzie, podobnie jak na filmie. A teraz będziemy zmieniać kierunek i robić to pod skosem. Jeżeli Państwo zrobią w linii prostopadłej, powtórzą się prostokąty. A myśmy zrobili to pod skosem, żeby powstały takie rąby, poduszeczki. I tak szybciutko, szybciutko formujemy cały wierzch. I jeszcze na koniec smarujemy tą mieszaniną, w której maczaliśmy paluszki, smarujemy ten chlebek z wierzchu. W ten sposób po upieczeniu będzie taki ślicznie brązowy, ładny, estetyczny, a nie blady. Dookoła równiutko, ładniutko, ślicznie wszystko musimy wysmarować dokładnie. Jak już wysmarujemy, będziemy obsypywać nasz chlebek sezamem, białym i czarnym. Obsypujemy najpierw białym, później czarnym, czy na odwrót, to nie ma znaczenia. Jak już pięknie udekorujemy nasz chlebek, rozgrzewamy piekarnik, wsadzamy naszą blaszkę do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza, używając grzołki góra i dół i pieczemy przez 18 minut. To naprawdę krótki czas, ale wystarczy. Po upieczeniu wyjmujemy chlebek z piekarnika, zdejmujemy z blaszki i najlepiej umieszczamy na kratce. W ten sposób chlebek przestygnie od spodu i będzie naprawdę smaczny. Jeżeli zostawimy go na desce czy na czymkolwiek innym, zaparuje nam w środku i od dołu i nie będzie po prostu taki, jak powinien być. Ręcznie robiliśmy chlebek i ręcznie go łamiemy. Nie używamy noża, tylko ręki. Rwie się super i super smakuje. A ja zapraszam Państwa na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.